Czynniki rozwoju rolnictwa. Rolnictwo to jedna z podstawowych i zarazem najstarszych form działalności człowieka. Obejmuje ono uprawę roślin użytkowych, np. pszenicy, ryżu, ziemniaków oraz chów zwierząt, np. bydła, trzody chlewnej, owiec, drobnych. Znaczenie rolnictwa. Rolnictwo pełni wiele istotnych funkcji w gospodarce każdego kraju. Najważniejsze spośród nich to funkcja ekonomiczna, dostarczanie żywności ludziom i zwierzętom oraz innych produktów, między innymi na potrzeby przemysłu, np. pierza, jedwabiu czy skór. Funkcja społeczna, tworzenie miejsc pracy i alternatywy dla miejskiego stylu życia. Funkcja przestrzenna, przekształcanie krajobrazu naturalnego w kulturowy wiejski. Znaczenie rolnictwa zależy od stopnia rozwoju gospodarczego danego obszaru. W krajach słabo rozwiniętych odnotowuje się duży odsetek mieszkańców zatrudnionych w rolnictwie oraz wysoki udział tego sektora gospodarki w tworzeniu PKB. Odmienna sytuacja występuje w państwach wysoko rozwiniętych gospodarczo, gdzie rolnictwo traci na znaczeniu na rzecz przemysłu i usług. Co wpływa na rozwój rolnictwa? Rozmieszczenie upraw roślin i chowu zwierząt na świecie w dużej mierze zależy od czynników przyrodniczych. Jednak dzięki umiejętnemu gospodarowaniu i stosowaniu różnorodnych zabiegów agrotechnicznych, np. nawadniania, nawożenia, ludzie mogą regulować niektóre warunki naturalne. Zwiększają w ten sposób produkcję rolną na obszarach, które nie sprzyjają uprawie roślin. Wszystkie działania podejmowane w tym celu zalicza się do pozaprzyrodniczych czynników rozwoju rolnictwa. Czynniki przyrodnicze. Bardzo ważnym czynnikiem rozwoju rolnictwa jest klimat. Decyduje on m.in. o długości okresu wegetacyjnego, czyli liczbie dni w roku, w których temperatura powietrza umożliwia wzrost i rozwój roślin. Wpływa także na wielkość opadów atmosferycznych na danym obszarze. Najkorzystniejsze warunki klimatyczne występują w strefach klimatów umiarkowanych ciepłych, podzwrotnikowych i zwrotnikowych wilgotnych. Dla rozwoju roślin istotne są także uregulowane warunki wodne. Składają się na nie głębokość zalegania wód gruntowych i dostępność wód powierzchniowych. Ważnym czynnikiem jest również ukształtowanie terenu. Znaczne nachylenie stoków utrudnia prowadzenie prac polowych oraz podnosi koszty produkcji. Ponadto gleby położone na stokach, pozbawione naturalnej roślinności, są bardziej narażone na erozję. Duży wpływ na rozwój rolnictwa ma także żyzność gleby, czyli jej zdolność do przekazywania roślinom składników odżywczych. Do najżyźniejszych gleb należą czarnoziemy, gleby aluwialne, czyli mady, kasztanowe i brunatne. Najmniej żyzne są natomiast gleby inicjalne oraz wykształcone na piaskach bielice. Czynniki pozaprzyrodnicze. Rozwój rolnictwa w dużym stopniu zależy od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. W państwach wysoko rozwiniętych odznacza się ono dużym stopniem mechanizacji, czyli wykorzystywaniem maszyn, i chemizacji, czyli stosowaniem chemicznych nawozów i środków ochrony roślin. Pozwala to na zwiększenie produkcji rolniczej oraz podniesienie wydajności pracy rolników. Efektywność rolnictwa wiąże się także z poziomem kultury rolnej, czyli wykształceniem rolników oraz ich umiejętnościami. Czynnik ten przekłada się na stosowanie innowacyjnych metod upraw i chowu, między innymi mechanizację czy wprowadzanie nowych gatunków roślin i zwierząt. Znaczny wpływ na produkcję rolniczą wywiera również struktura agrarna, wielkościowa i własnościowa gospodarstw rolnych. Większe gospodarstwa z reguły osiągają wyższe dochody ze swej działalności. Ze względu na większe zaangażowanie rolników, własność prywatna jest korzystniejsza niż własność państwowa czy dzierżawa. Rozwój rolnictwa może także wspomóc polityka rolna państwa. Dopłaty, limity produkcji oraz gwarantowane ceny skupu ułatwiają rządowi kontrolę wielkości produkcji rolniczej, a rolnikom zapewniają odpowiedni poziom dochodów. Niewielkie zatrudnienie w rolnictwie jest możliwe w krajach, które odznaczają się dużym stopniem mechanizacji i wysokim poziomem kultury rolnej. W państwach słabo rozwiniętych z rolnictwa utrzymuje się znaczna część społeczeństwa. Niewielka mechanizacja oraz rozdrobnienie gospodarstw powodują, że rolnictwo na tych terenach wymaga dużych nakładów pracy.